dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagrywamy dalej Weryna Gliwice. Dzisiejszy mój gość jest znany chyba wszystkim mostowcom w naszym kraju. W 1997 roku zakładał polski oddział firmy Viacon, a dzisiaj razem z całą grupą jest to największy w Europie producent przepustów i konstrukcji gruntowo-powłokowych z blach falistych. Powitajmy Leszka Janusza. Dzień dobry Państwu, witam Cię Marku. Cześć Leszku. Zacznę, Leszku, trochę tak, banalnie, bo Twoje nazwisko może być też imieniem i to całkiem popularnym w Polsce. Ja poznałem wiele takich osób z innymi kombinacjami tych imion, ale nigdy, szczerze mówiąc, nie pytałem ich o to, czy zdarzają się pomyłki. Jak to jest u Ciebie? Oczywiście zdarzają się pomyłki, zawsze przedstawiam się imieniem i nazwiskiem i daję szansę wyboru, więc jestem fair, wydaje mi się. Ja się nie mylę, w związku z tym tutaj jest tylko piłeczka po stronie tego, czy odbiorcy, czy rozmówcy, czy z uwagą słucha i czy wybierze właściwe imię. Tak, czyli można powiedzieć, że przyzwyczaiłeś się do tego, już Cię to nie irytuje, co? Nie, absolutnie. Rozumiem doskonale i staram się być bardzo wyrozumiały. Dobrze, zostawmy już teraz te imiona, choć szczerze mówiąc daleko od nazywania nie odejdę. Powiedz mi, kto wymyślił nazwę firmy Viacon, bo to nie jest taka skandynawska nazwa. Miałeś tu jakiś udział w tym? Nazwa firmy Viacon została wymyślona przez założycieli Viaconów w 1986 roku. To jest połączenie słów łacińskich via, czyli droga, i angielskiego construction, czyli konstrukcje, czyli Viacon, konstrukcje drogowe. Tak. Ja tutaj nie miałem żadnego wkładu. Poza tym, że w nazwie firmy Viacon dodaliśmy Polska. To jest jedyny wkład. A w jaki sposób nawiązałeś kontakty ze szwedzkim biznesem? Bo wiesz, bo z Leszna to dość daleko jest do Bałtyku, a potem jeszcze sporo trzeba przepłynąć. To było spotkanie w 90 bodajże 4 roku na targach w Szczecinie, były targi budowlane i wtedy pojawiła się szwedzka firma Arod. Przypłynęli ze Szwecji, tak? Przypłynęli ze Szwecji, dokładnie tak, potop szwedzki po raz kolejny i oni szukali partnera w Polsce. Ja pracowałem w firmie budowlanej, która nazywała się Domet. No i ta firma podjęła decyzję o tym, że rozpocznie działalność związaną z handlem materiałami budowlanymi, a oni produkowali rury osłonowe do kabli energetycznych z tworzyw sztucznych. Także to był kontakt. Później ta spółka założyła firmę Arod w Polsce. Ja zakładałem to dla nich w 1995 roku. I z kolei powstała spółka po 2 latach, Viacon, to był Arod Via Polska, nazywała się wtedy jeszcze, między spółką Arod, Viaconem, no i ja byłem wtedy też mniejszościowym udziałowcą. No, niedawno w moim studiu był Wiktor Piwkowski, zapewne go dobrze znasz, pewnie widziałeś też ten wywiad. Zakładanie polskiego oddziału Peri wymagało od niego sporej odwagi i zaufania ze strony właścicieli w Niemczech. Jak to było w Twoim przypadku? Tak, to zaufanie oczywiście to jest kluczowa sprawa. Ja miałem taki epizod polegający na tym, że przywoziłem kapitał zakładowy ze Sztokholmu do Warszawy i później jechałem dalej do Leszna w gotówce. I w pociągu relacji Warszawa-Leszno 2 złodziei napadło mnie i próbowało mnie obrabować. Ja sobie poradziłem, ale tak sobie myślę dziś i wtedy, jak ja bym wytłumaczył moim kolegom, partnerom ze Szwecji wtedy, że pieniądze, które dostałem, zostały ukradzione. Nie sądzę, żeby mi uwierzyli, nie sądzę, żeby w ogóle jakakolwiek firma powstała. No tak. No, mam podobne doświadczenia, takie traumatyczne z tamtego okresu, początku lat 90., bo też zostałem okradziony w pociągu z dość dużą gotówką, a wielu moich przyjaciół, znajomych, którzy wtedy zaczynali te biznesy, to pamiętam, opowiadali, jak latali gdzieś na drugą koniec świata z reklamówkami, gdzie były setki tysięcy dolarów, tak? Także inny czas zupełnie.
Takie to były czasy, zgadzam Tak się. jest, tak jest. A co się w takim razie stało z firmą Arot Polska? To chyba były twoje pierwsze doświadczenia takie poważne biznesowe, nie? Tak, znaczy doświadczenia biznesowe z kapitałem zagranicznym, tak to można powiedzieć, bo doświadczenia biznesowe miałem, bo przez jakiś czas byłem wiceprezesem firmy budowlanej, a zaczynałem w ogóle karierę w rejonie dróg publicznych, jako tam starszy referent do spraw budowy dróg. Jestem z wykształcenia drogowcem. Co prawda dyplom robiłem z mostów. A więc Arot po paru latach działalności został sprzedany do firmy Wawin i w efekcie chyba niedawno, całkiem niedawno Wawin wchłonął Arot w swoje struktury, nazwa firmy zniknęła i stała się tylko jeden z działów produkcyjnych w Wawinie. Także firmy Arot nie ma. No, to teraz dalszy ciąg. Zostajesz więc prezesem Viaconu i po niespełna roku otrzymujesz swoją pierwszą nagrodę za konstrukcję powłokową. To chyba był wtedy pierwszy tego typu tak duży obiekt w Polsce, tak? Tak, to znaczy to było tak, że ta nagroda to była nagroda zbiorowa. Pierwsza była nagroda Wielkopolskiej Korporacji Technicznej, później była nagroda ministra spraw wewnętrznych i administracji dla zespołu. I ten obiekt nie był pierwszym tego rodzaju w Polsce, bo wcześniej powstały obiekty, które wprowadziła na rynek polski firma Signalco. Natomiast to był bardzo duży na ówczesne czasy obiekt, chyba największy w Europie Środkowo-Wschodniej, obiekt z blach falistych i bardzo skomplikowana realizacja, bardzo innowacyjna i to zostało docenione. No i stąd ten epizod gdzieś tam się zapisał trwale, ponieważ na kanwie tego powstały referaty, które były wygłaszane w Waszyngtonie, później znalazły się w dokumentach czy w materiałach konferencyjnych z tamtej konferencji. To jest największa na świecie konferencja infrastrukturalna, nazywa się Transportation Research Board Annual Meeting. No więc to była pełna nobilitacja dla całego zespołu, dla polskiej myśli technicznej, no i generalnie dla konstrukcji, dla technologii. No potem obserwowałem taki bardzo dynamiczny rozwój waszej firmy. Oczywiście wiele nowych mostów, przepustów. A czym zajmowałeś się przez ten taki krótki obszar, zanim rozpocząłeś ekspansję zagraniczną? No teraz tak, trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy założyliśmy firmę w 1997 roku, firma miała charakter handlowo-technologiczny, czyli sprzedawała myśl techniczną, wdrażała to na rynku polskim, przygotowywaliśmy dokumentację typu aprobata techniczna, wykonaliśmy badania po to, żeby wdrożyć coś, co jest zweryfikowane lokalnie i prawnie dopuszczone do obrotu. A więc 3 lata upłynęły, zanim w 2020 roku rozpoczęliśmy produkcję w Rydzynie. Więc moja aktywność w tym zakresie była ukierunkowana na promowanie, zapoznawanie się z istotnymi graczami na rynku. Także to działo się wtedy, kiedy byłem już w Viaconie. Natomiast wcześniej, przed Viaconem jeszcze miałem parę epizodów zagranicznych, wyjazdy gdzieś tam do różnych krajów na szkolenia dotyczące zarządzania MBA, Japonia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. A kto wpadł na pomysł, żeby tworzyć spółki Viacon w takich krajach jak Czechy, Słowacje, Węgry, no, ale nawet też poza Grupą Wyszehradzką, bo przecież pojawiła się też Austria, Rumunia? Tak, to była moja inicjatywa i ona miała na celu skonsolidowanie biznesu głównie w rejonie byłych demoludów. Podobne doświadczenia, regulacje, podobne normy, no i też podobna faza zmian gospodarczych. Także tutaj żeśmy powiedzieli sobie, że utworzymy taki pas łączący Polskę z południem Europy. Udało się w to również włączyć Austrię. Doszliśmy w efekcie trochę dalej, bo ostatnie spółki, które powstawały, to była spółka turecka, a kolejna to była spółka w Dubaju.
No i mieliśmy też taki epizod, to, co prawda był to zakup. Parę lat temu kupiliśmy firmę we Francji, produkcyjną, konkurencyjną firmę. A jak działają dzisiaj te spółki? Radzą sobie tak jak ta w Polsce? Tak, według mojej wiedzy, która jest w tej chwili ograniczona, ponieważ już jestem poza spółką, radzą sobie dobrze. Ten zeszły rok był bardzo dobry i generalnie nie ma wyjątków. Więcej na ten temat powiedziałby Michał Mońka, obecny prezes firmy Viacom Polska, ale wygląda na to, że stoją solidnie, dobrze zarządzane, wykonały robotę, przygotowały się do tego, żeby teraz skutecznie na rynku funkcjonować i być rentownymi spółkami. No, oprócz Europy Środkowej odbyłeś sporo podróży zagranicznych, zawodowych. Była Japonia, Stany Zjednoczone. Czego tam właściwie szukałeś? No przede wszystkim wiedzy, tak? No, tak jak wspomniałem, ten epizod japoński, czy Wielka Brytania, to było szkolenie typu MBA, paromiesięczne, w sumie pół roku. W Stanach Zjednoczonych miałem taki epizod jako tłumacz, tłumaczyłem dla pani minister rolnictwa, wiceminister pani Anny Potok, to było na początku lat 90. Ale to było też doświadczenie takie obycia się w biznesie. Co prawda był to inny biznes, bo to dotyczyło rolnictwa, no ale spotkaliśmy też polityków. Miałem okazję tłumaczyć dla Jimmy'ego Cartera i Nancy Carter, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A więc generalnie wiedzy, inspiracji i takiego zrozumienia, jak funkcjonuje gospodarka wolnorynkowa, bardzo dobrze rozwinięta. Tak? To były inne czasy niż dzisiaj. Polska była zupełnie gdzie indziej niż jest dziś. Tak jest. No właśnie, a możesz skonfrontować jakoś te swoje doświadczenia z naszej części Europy z tym, co zobaczyłeś tam, w tamtych krajach? No, głównie oczywiście w odniesieniu do infrastruktury. No. Tak, no wtedy to oczywiście była przepaść i to tam nie mówię niczego nadzwyczajnego. Ale dziś to w zależności na co spojrzymy, no to jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego, co tam mają. Oczywiście jeszcze różnice są, ale one są już coraz mniej widoczne. Popatrzmy na infrastrukturę, popatrzmy na branżę, mówię teraz o konstrukcjach długofalistych, no to Polska jest w tej chwili w absolutnej szpicy światowej. Bardzo aktywna, bardzo dobre doświadczenia, no jedna z największych zakładów na świecie, na pewno największy w Europie. A więc naprawdę ciężka praca wykonana, no i można powiedzieć, że sukces jest ewidentny. A więc możemy powiedzieć, że teraz zaczynają od nas również się uczyć przedstawiciele z tamtych krajów. Ja pamiętam, jak myśmy ze Szwecji przywozili tutaj kolegów, którzy nam tłumaczyli, jak to montować, jak to wymiarować i tak dalej, jak to budować. A teraz to zespół projektowy z Viacom Polska wspomaga Szwedów w projektowaniu obiektów, szczególnie o większych rozpiętościach. Także wszystko jak gdyby zmieniło swoją orientację. To Leszku, no to jeszcze teraz doktorat. Ten doktorat, wiesz, bo nie wyobrażam sobie, jak wyglądało u Ciebie zarządzanie czasem wtedy, kiedy tworzyłeś podstawy tych międzynarodowych spółek Viaconu, a jeszcze trzeba było w tym samym czasie pisać rozprawę doktorską. No tak, ponieważ ty jesteś naukowcem i masz ten proces za sobą, doskonale rozumiesz, jak to może boleć. To jest w moim przypadku zarządzanie firmą, rodzina. Ja podsumowałem to takim stwierdzeniem crisis management, zarządzanie kryzysowe. Trzeba było pogodzić wiele spraw. Biznes nie znosi oczekiwania, biznes chce mieć tu i teraz. W związku z tym, jak chcesz pisać doktorat, to sobie pisz, ale nocami albo wcześnie rano. No więc tak to się działo i to był paroletni proces. Ale to był proces, który bardzo dużo mnie nauczył, wzbogacił i nauczył pokory przede wszystkim. No i takiego, to jest tak, jak nie masz czasu, a jeszcze ci coś dochodzi, to jeszcze bardziej musisz się zorganizować, żeby wcisnąć to, co weszło, tak. Jeżeli uznajesz, że to jest warte zachodu. Tak, skądś to znam. No a jak patrzysz dzisiaj na ten doktorat, warto było? Bo wiesz, bo nie wierzę, że w Twoim przypadku chodziło tylko o powieszenie fajnego dyplomu na ścianie, czy używanie DR przed nazwiskiem, zresztą chyba zbyt często go nie używasz. Tak, nie, no oczywiście, że nie. Trzeba, doktorat w mojej ocenie powinno się robić z jakimś przesłaniem. I to nie jest, tak jak wspomniałeś, jakaś tam ramka czy dyplom oprawiony w ramce. Ja korzystałem
na wielu obszarach. Naukowo i powiedzmy pedagogicznie również, bo z profesorem Adajem udało nam się popełnić 3 wydania książki na temat konstrukcji zblag falistych. Byłem zaangażowany w organizację 3 konferencji międzynarodowych na temat tych blag falistych. Teraz 4. jest w przygotowaniu, notabene. Poza tym przez jakieś od 20 plus lat uczestniczyłem w konferencji w Waszyngtonie, tej konferencji TRB. I od paru lat jestem przewodniczącym jednego z komitetów. Bez doktoratu nie udałoby się to. No i cała masa badań, w których byłem zaangażowany, uczestnictwo w tworzeniu nowych metod wymiarowania, tutaj głównie Uniwersytet Sztokholmski, JPRYM, ale ja byłem bardzo zaangażowany w dyskusję na ten temat. A więc doktorat pomógł mi zawodowo bezwzględnie i uważam, że w moim przypadku to było bardzo dobre połączenie rozprawy naukowej z praktyką codzienności, w której ja się obracałem i obracam. Także no, mimo wysiłku mogę powiedzieć, że warto było. No, wiele osób poznałem, które w początkowym okresie po studiach myślały rzeczywiście o karierze naukowej, o zrobieniu doktoratu. Potem trafili do biznesu, do przemysłu. Zabrakło motywacji. Jak potrafiłbyś ich jakoś przekonać do tego, żeby podjąć ten trud? Tak, znaczy jest parę rzeczy. Ja bym powiedział tak, no, slogan Nike Just Do It, tak? Zrób to, nie myśl, ale to może nie do końca. Amerykanie mają takie powiedzenie research pays off, czyli badania, czyli się opłaca, zwraca nakłady. I w tym przypadku, jeżeli wchodzimy do przemysłu i chcemy być liderami w danym przemyśle, to naprawdę trzeba wnieść trochę więcej swojego wysiłku, które później się dyskontuje w pracy zawodowej. Cokolwiek można by powiedzieć o doktoracie, zawsze to jest jakieś wskazanie na to, że osoba zgłębiła jakiś bardzo wąski temat, ale dogłębnie i jest ekspertem. No jeżeli jest się ekspertem, no to jest jakaś wartość. No i poza wiedzą taką konkretną wnosi wiele takich elementów do bieżącej działalności, samoorganizacji, krytycznego myślenia, umiejętności poszukiwania informacji. Także no, zachęcam wszystkich młodych adeptów, którzy myślą o tym, żeby popełnić coś takiego. Panie, panowie, róbcie to, bo warto. No, wspomnianego już dziś Wiktora Piwkowskiego pytałem o moment rozstania z spółką Perry, którą z takim sukcesem przecież budował. Jak wypadło, jak skończyło się to w twoim przypadku? Chyba że w ogóle jeszcze się nie skończyło. Skończyło się, bo ja jestem od 1 grudnia poza firmą, mimo że posiadam jeszcze jakieś drobne udziały. Było to bardzo proste. No, przyszedł nowy właściciel, to był fundusz kapitałowy FSN z Norwegii, który przyszedł z zamiarem sprzedania tej firmy w miarę krótkim czasie z zyskiem. Firma jest traktowana wtedy jak produkt, a więc trzeba obniżyć koszty, podnieść rentowność. No i na to najczęściej firmy tego typu chcą mieć swoich ludzi, którzy idą z nimi, mają polecenia i je wykonują i osiągają cel. Pytanie, czy to jest dobre dla firmy, to jest zupełnie inna dyskusja. Natomiast z punktu widzenia biznesowego przy takim podejściu, no to jest racjonalne zachowanie i to się dzieje, to jest powszechne. Także ja tutaj w ogóle nie jestem zaskoczony, że taka sytuacja miała miejsce. To oczywiście nie jest miłe, to naturalnie dla nikogo, szczególnie dla osoby, która tworzyła firmę. Ja byłem pierwszym udziałowcem tak naprawdę w 1997 roku, więc takie rozstanie z dnia na dzień de facto to było przykre doświadczenie, ale no, taki jest biznes, życie idzie do przodu, trzeba żyć dalej i w przeszłości się nie cofnie, czasu się nie cofnie, a przyszłość można kształtować. Zmienię zupełnie temat. Zakończył się niedawno Australian Open. Oglądałeś? Oczywiście, no. Oczywiście, że oglądałem, mimo różnicy czasu. Zawiedziony jestem troszeczkę poziomem finału, mimo że Djokovic, który wygrał, zagrał świetny mecz, natomiast przeciwnik Miedwiediew zawiódł na całej linii. No. Żałuję oczywiście, że nie było Rogera Federera, ale ponoć wraca w Dubaju na kort, więc nie mogę się doczekać.
No, ja nie miałem takich sukcesów jak ty, Leszku, no, ale niedawno, gdy odwiedziłem mojego przyjaciela Tomka w Melbourne, to no, mieliśmy okazję, to po prostu bo to się musiało odbyć, bo razem chodziliśmy do klasy tenisowej jeszcze w szkole. Odbyliśmy krótki mecz na niebieskich kortach. To było obowiązkowe. Ty długo grałeś w tenisa? Tak, no 30 parę lat. Nie, przepraszam, nie 30 parę lat, 26 lat, 26-27 lat. Ja trochę późno zacząłem. Ale to zazdroszczę tego doświadczenia, Marku. To muszę powiedzieć, że byłem w Melbourne, nie byłem wewnątrz obiektu, byłem na obiekcie, ale był zamknięty. To z przyjemnością bym zagrał. Może kiedyś to się stanie. Życzę Ci tego, Leszku. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Życzę też więc takich sukcesów co najmniej jak w biznesie, które zrobiłeś. No, zwykle to idzie w parze, nie? Zauważyłeś to u sportowców. Tak, sportowcy tak. Generalnie samodyscyplina, nie poddają się, porażka, co cię nie zabije, to cię wzmocni i tak dalej, tego typu rzeczy. Tak, no, Tak jest. potwierdzam. Także jeszcze raz Bardzo dziękuję. Bardzo Dziękuję, dziękuję. miłego dnia. Państwu Do widzenia. również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydania Infrastudio.